Czy cudzoziemcy mogą zakładać w Polsce spółki? A czy mogą zakładać jednoosobowe działalności gospodarcze? To zależy. Ale zasada jest taka, że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej nie mogą zakładać jednoosobowej działalności gospodarczej. Mogą natomiast zakładać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe czy spółki komandytowo-akcyjne. Tu jak najbardziej istnieje taka możliwość. W jaki sposób to się odbywa? A więc na dwa sposoby. Albo w sposób taki tradycyjny można było powiedzieć, czyli umowa spółki jest podpisywana w formie aktu notarialnego u notariusza. To jest jeden ze sposobów takich tradycyjnych, dosyć częsty. I drugi sposób to jest elektronicznie, poprzez system S24, z którego może skorzystać cudzoziemiec, posiadając profil zaufany. No, można by było zapytać teraz, a jak uzyskać ten profil zaufany? A więc do uzyskania profilu zaufanego w Polsce jest niezbędne posiadanie numeru PESEL. Numer PESEL otrzymuje się w urzędzie gminy, urzędzie miasta i to jest taka czynność, która, mówimy, jest odmiejscowiona, czyli to nie ma znaczenia, w jakim urzędzie miasta, w jakim urzędzie gminy. Można w całej Polsce otrzymać taki numer PESEL. Po otrzymaniu PESEL jest do tego specjalna procedura i otrzymuje się wtedy ten właśnie profil zaufany. Dzięki temu możemy z tego potem korzystać i założyć taką prostą spółkę, nie mylić z prostą spółką akcyjną, bo chodzi o to, że taka spółka na przykład ZOO, która jest zakładana przez internet, ona ma dosyć prostą tą umowę, ale w wielu przypadkach to kompletnie wystarcza. Cudzoziemiec oczywiście może być w zarządzie takiej spółki, może być wspólnikiem, to już tutaj konfiguracja jest jakby powiedzmy dowolna. Ważną kwestią jest to, że cudzoziemiec, który byłby w zarządzie takiej spółki, to może jakby powiedzmy zarządzać tą spółką, będąc w Polsce, maksymalnie przez 6 miesięcy bez posiadania zezwolenia na pracę. I to jest specjalne zezwolenie na pracę, bo one nazywa się zezwolenie na pracę typ B, które jest trochę trudniejsze do uzyskania, bo trzeba tam przedstawić szereg dokumentów potwierdzających, że spółka działa, czy tam powiedzmy będzie działać. Dopiero po przedstawieniu tych dokumentów organ wydaje decyzję, oczywiście jeżeli są spełnione wszystkie warunki. Czyli podsumowując, jak najbardziej jest możliwość założenia spółki w Polsce, spółki komandytowej, tak jak powiedziałem na początku. Może to być w formie aktu notarialnego lub przez elektronicznie. Jeżeli chodzi o jakby powiedzmy od momentu podpisania takiego aktu notarialnego, a potem już jakby pojawienia się w systemie tak zwanym Krajowym Rejestrze Sądowym, to mija z reguły od tygodnia do nawet może 2-3 miesięcy minąć, w zależności od tego, w jaki sposób taka spółka jest zakładana. Czy taki cudzoziemiec, który posiada tą spółkę, może zatrudniać innych cudzoziemców? Co do zasady może oczywiście, tylko że musi on dla nich wystąpić o zezwolenia na pracę, jeżeli w ich przypadku oczywiście jest to wymagane. Kolejną rzeczą, z którą się spotykamy, to jest, czy na podstawie takiej spółki można wystąpić o kartę pobytu. Można, jest też do tego specjalna jakby procedura w ustawie o cudzoziemcach, która mówi o tym, że taki cudzoziemiec, który prowadzi taką spółkę, może starać się o kartę pobytu, z tym, że tutaj chcę to powtórzyć, co powiedziałem przy zezwoleniu na pracę typu B, że taka spółka musi działać. Tak? I ona musi działać dosyć prężnie, żeby otrzymać takie właśnie, żeby na jej podstawie otrzymać tą kartę pobytu. Jest to możliwe, z tym, że trzeba dopełnić kilku formalności. Myślę, że to takie najważniejsze cechy, o których warto wiedzieć przy zakładaniu działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców.